Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Wykonanie pomiarów to często ta najłatwiejsza, najprzyjemniejsza część. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest poprawna interpretacja wyników pomiarowych. No, powiedzmy, że jest to względnie proste, jeżeli mamy jeden pomiar. Ale często musimy wykonać całą serię pomiarów, gdyż obserwujemy jakieś urządzenie czy zjawisko w dłuższym horyzoncie czasowym. No i tutaj już ta interpretacja może nie być taka oczywista. W tym miejscu na polu metrologii mamy jednak narzędzie, które nam w tej analizie danych bardzo pomoże, a mianowicie statystykę matematyczną. I w tym filmie właśnie o narzędziach, które oferuje nam statystyka matematyczna do analizy danych pomiarowych, chciałbym Wam nieco opowiedzieć. Potraktujcie ten film jako swego rodzaju pilot serii, która może pojawić się na moim kanale. Jeżeli oglądalność będzie dobra, jeżeli odbiór będzie pozytywny, to zmotywuje mnie to na pewno do tego, aby taki, nazwijmy to, kurs statystyki kontynuować. Jeżeli natomiast oglądalność będzie średnia, no będę musiał się zastanowić, czy dalej jakby brnąć w ten temat. Dajcie więc proszę znać w komentarzach, czy taka formuła Wam się podoba. A formuła ma być prosta, to znaczy chcę mówić o przede wszystkim zastosowaniu pewnych metod statystycznych do analizy danych pomiarowych na konkretnych przykładach. Ja nie jestem matematykiem, nie będzie więc tutaj jakichś skomplikowanych formalizmów matematycznych. Nie będę się też trzymał tak bardzo dokładnie języka matematycznego. Będę pewne rzeczy uogólniał, będę może mówił językiem potocznym, ale właśnie po to, aby w prosty sposób wytłumaczyć pewne rzeczy. Będę bazował na przykładach, do minimum ograniczę wzory. Przede wszystkim chciałbym Wam pokazać, jakie są korzyści ze stosowania pewnych narzędzi statystyki. Takie mam założenia. Zapraszam na film. Analiza danych pana Brandta. Bardzo cenna pozycja, do której czasami zaglądam. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów. Książka, która ma już swoje lata, ale również jest przydatna. Podobna pozycja. Rachunek prawdopodobieństwa dla inżynierów pana Kotlarskiego. Biblia. Random Data, Analysis and Measurement Procedures. Autorzy Bendat, Pearsall, referencja dla wielu pokoleń osób zajmujących się analizą danych. Bardzo często z tej książki korzystam. Statystyczna analiza danych pomiarowych profesora Janusza Gajdy, mojego promotora zarówno przy pracy magisterskiej, jak i pracy doktorskiej. Nieco bardziej współczesna pozycja, analiza statystyczna w laboratorium badawczym. Statistics in MATLAB a Primer, czyli statystyka w MATLABie. I na koniec, statystyka nie jest trudna. To jest mniej więcej połowa mojej biblioteki dotyczącej statystyki i analizy danych. Mógłbym powiedzieć, że przeczytałem te książki po to, żebyście Wy nie musieli tego robić. I w tym filmie, w tej zapowiedzi serii filmów, no, postaram się przetłumaczyć to, co tu jest powiedziane bardzo formalnie, na język taki potoczny, prosty, tak aby każdy mógł te zagadnienia zrozumieć. Statystyka jest ważnym narzędziem w pomiarach,
pozwala nam analizować dane wyniki i wydobywać z tych wyników cechy, które są niewidoczne jakby gołym okiem, tak? Patrząc na dane zjawisko, czy zarejestrowane wyniki, czy sygnał pomiarowy. Statystyka bardzo lubi się ze zjawiskami losowymi. Mamy tutaj wiele narzędzi właśnie, które pozwalają analizować tego typu zjawiska. No a w pomiarach z losowością bardzo często mamy do czynienia. Ja sobie tutaj wypisałem kilka takich założeń formalnych co do treści tego konkretnego filmu, ale pomyślałem sobie, że teraz, że nie będę tego wszystkiego czytał, nie będę mówił o zbiorach dyskretnych, skończonych itd. Po prostu pokażę Wam za chwilę konkretny przykład pomiarowy, który sobie przeanalizujemy właśnie narzędziami, które oferuje nam statystyka. Ja w obliczeniach będę posługiwać się MATLABem, dlatego że MATLAB jest dla mnie idealnym narzędziem, które znam, ale możecie równie dobrze użyć do obliczeń, gdybyście chcieli je powtórzyć, innych pakietów obliczeniowych typu, nie wiem, chociażby Octave, który jest darmową alternatywą dla MATLABa, czy też Mathematica, Scilab, R, Python. Są dostępne alternatywne narzędzia, natomiast tak jak mówię, MATLAB jest dla mnie najbliższy, więc nim będę się posługiwać. Być może dane pomiarowe z tego filmu dzisiejszego będą dostępne w internecie na pewnym blogu związanym z MATLABem. Jeżeli tak się stanie, to dam Wam link w komentarzu. Tymczasem przypominam, to jest tylko pilot serii. Jeżeli odbiór będzie pozytywny, a wyrażajcie swoje opinie w komentarzach, no to powstanie cała seria w tym stylu. Załóżmy, że dostaliśmy zlecenie analizy danych pomiarowych, konkretnie wyników pomiaru temperatury w 2 pomieszczeniach biurowych pewnego budynku. W tych pomieszczeniach jakiś czas temu zainstalowano nowy system klimatyzacji oraz sterownik, który miał utrzymywać tą temperaturę na zakładanym poziomie. Założenia projektowe były takie, że temperatura minimalna mogła wynosić 19 stopni, maksymalna 26, a średnio w pomieszczeniach powinna być temperatura 23 stopnie. Dodatkowo założenie było takie, że w ciągu dnia roboczego, kiedy pracownicy przebywają w tych pomieszczeniach, temperatura ma być, powiedzmy, komfortowa, nieco wyższa. Natomiast nocą, kiedy pracowników w biurze nie ma, temperatura miała być niższa, tak, żeby tutaj jakby optymalizować koszty ogrzewania tego pomieszczenia. Dodatkowo założono, że w weekend, kiedy pracowników również nie ma, temperatura może być niższa. I w jakiś czas po instalacji tych systemów, tej klimatyzacji, zleceniodawca chce sprawdzić, czy rzeczywiście te parametry są dochowane. W związku z tym zlecił nam analizę danych pomiarowych, analizę wyników pomiaru temperatury w tych pomieszczeniach z okresu niemalże 120 dni. Dostarczył nam te wyniki pomiarowe. Pierwszym krokiem jest oczywiście narysowanie tych wyników w funkcji czasu i taka, nazwijmy to, wizualna inspekcja tych sygnałów. Po lewej stronie mamy zmienność temperatury dla pokoju numer 1, po prawej stronie dla pokoju numer 2. Widzimy już, że one dosyć istotnie różnią się między sobą. Te po lewej stronie dla pokoju numer 1 są bardziej takie, nazwijmy to, regularne czy nawet okresowe. Natomiast te po prawej stronie, jakby bardziej, jakby to powiedzieć, zaszumione. Coś tutaj jest, co wymaga na pewno dalszej analizy. Oczywiście możemy sobie powiększyć te przebiegi i tutaj mamy zakres 20 dni.
co potwierdza te pierwsze przypuszczenia. No, po lewej stronie widzimy, że ten sygnał jest, no, można nawet powiedzieć w pewien sposób jakby okresowy. Tak, te wyniki są bardziej powtarzalne. Natomiast po prawej stronie, no, trudno powiedzieć. Są tutaj jakieś takie pojedyncze pomiary o małej wartości. Ponieważ zleceniodawca wymaga od nas wartości liczbowych, no to wykonajmy tutaj pewną analizę danych, analizę statystyczną, tak, żeby zadośćuczynić naszemu zleceniodawcy. Na początek spróbujmy wyznaczyć wartości skrajne, czyli maksymalne i minimalne w każdym przypadku. Są one na tych rysunkach zaznaczone tymi poziomymi liniami przerywanymi i dla pokoju numer 1 minimum to 19,3, a maksimum 25,6, czyli mieści się to w tej pierwotnej jakby specyfikacji. Natomiast dla pokoju numer 2 minimum to 13,7, czyli dużo mniej niż założone 19 stopni, a maksimum 23,8, więc nie jest tutaj ta wartość jakby przekroczona. Więc widzimy, że w tym drugim pokoju coś dzieje się na pewno niedobrego, jeśli chodzi o wartość minimalną temperatury. Jest ona znacznie niższa niż założona i niższa niż w pokoju numer 1, który tą, nazwijmy to, specyfikację założoną, pierwotną spełnia. W wymaganiach była również mowa o wartości średniej temperatury w każdym pomieszczeniu. Co to jest wartość średnia? Wartość średnia jest to jedna z miar wartości takiej przeciętnej wyników pomiarowych. Jedna, bo drugą jest mediana, o której za chwilę powiem. Wartość średnią liczymy oczywiście ze wzoru, gdzie sumujemy wszystkie wyniki pomiarowe i dzielimy przez liczbę pomiarów. No i w przypadku pokoju numer 1 wartość średnia wynosi 22,7 stopnia, a w przypadku pokoju numer 2 19,8 stopnia. Więc w tym pierwszym przypadku jesteśmy blisko tych założonych 23 stopni, natomiast w przypadku drugim jesteśmy znacznie poniżej. A więc ta średnia, przeciętna wartość temperatury w pokoju drugim jest niższa od założonej, więc tutaj te wymagania też nie są spełnione. No więc widzimy, że coś tu jest nie tak. Powstaje pytanie, czy po prostu klimatyzacja w ten sposób działa, jest źle ustawiona, algorytm sterujący tutaj jest błędny, czy może po prostu te wyniki pomiaru temperatury są błędne. No, gdzieś tutaj jest problem. Co możemy dalej z tym zrobić? Wspomniałem o medianie. Co to jest mediana? Jest to również miara takiej wartości przeciętnej, natomiast ma ona inną interpretację niż wartość średnia. Dlatego, że mediana to jest wartość środkowa z uporządkowanego ciągu wyników pomiarowych, uporządkowanego w taki sposób, że są one jakby posortowane w sposób rosnący od najmniejszego wyniku do największego. Czyli jeżeli uporządkuję te wyniki pomiaru temperatury w taki sposób i wybiorę wartość, która leży dokładnie pośrodku tego zbioru, to jest mediana. No i jak widzimy, dla pokoju numer 1 mediana, zaznaczona tutaj kolorem czarnym, ma wartość zbliżoną do wartości średniej, natomiast w przypadku tego pokoju drugiego
Mediana ma wartość większą niż średnia. Średnia jest znacząco niżej niż mediana, a więc powstaje tutaj pewna różnica. No, ta różnica wynika właśnie z cech wartości średniej i mediany, pomimo że obydwie są to są obydwa parametry będące miarą wartości przeciętnej. Dlaczego tak się stało? No, za chwilę powiem o tym więcej. Jakkolwiek analiza sygnałów czasowych czy obserwacja tych przebiegów funkcji czasu jest cenna i już powiedziała nam nieco na temat charakteru pomiaru tej temperatury w obydwu pokojach, to dużo bardziej przydatną charakterystyką w statystyce jest histogram. Co to jest histogram? Jeżeli wyobrazimy sobie, że zakres zmienności tej temperatury, czyli tak jak na przykład tutaj mamy, od minimum do maksimum, podzielimy na pewne przedziały, no na przykład, nie wiem, co 1 stopień albo co pół stopnia i sprawdzimy, ile wyników pomiarowych wpada, mówiąc obrazowo, w każdy z tych przedziałów, to dostaniemy właśnie histogram, czyli charakterystykę, w której niejako eliminujemy czas, a obserwujemy, jak rozłożone są nasze wyniki temperatury. Ile wyników jest przyporządkowanych do danego przedziału temperatury. Tak interpretujemy histogram. No i jeżeli popatrzymy sobie na histogramy dla pokoju numer 1 i 2, to widzimy, że różnią się one od siebie znacznie. Jeśli chodzi o ten pierwszy pokój, to jest to histogram, no można powiedzieć, prawie symetryczny, tak? Ma taki kształt symetryczny. Natomiast jeśli chodzi o pokój 2, już tak nie jest. Najwięcej wyników pomiarowych przypada w okolicy tych 20 kilku stopni, ale jest również taka górka, popatrzcie tutaj, w okolicy 16-17 stopni. Mówimy, że histogram po lewej stronie ma jedną modę, a ten po prawej stronie ma dwie mody, czyli ma dwie takie, znowu mówiąc prostymi słowami, górki przy pewnych wartościach, dla których skupionych jest najwięcej wyników pomiarowych. A więc to potwierdza nam, patrząc na ten pokój drugi, że rzeczywiście pojawiają się tutaj jakieś wyniki pomiarowe, dodatkowe, tak powiedzmy, dla mniejszych wartości temperatury niż te założone. Jeżeli na tle tego histogramu narysujemy teraz nasze wartości maksymalne, minimalne, średnią i medianę, no to widzimy, gdzie one się tutaj lokują. Dla pokoju numer 1 mamy podobne wartości średniej i mediany. Dla pokoju numer 2 średnia przesunęła nam się w kierunku tej mody o mniejszej wartości temperatury. I tym właśnie różnią się między sobą średnia a mediana. Jakkolwiek obydwie są miarą tej wartości przeciętnej, to średnia jest niejako, można powiedzieć, wrażliwa na wartości, pojedyncze wartości o wartościach znacznie odbiegających od przeciętnej. Ta średnia przesunęła nam się w kierunku tych pomiarów temperatury o małej wartości, podczas gdy mediana dla tego pokoju drugiego została prawie na tym samym poziomie, co dla pokoju pierwszego. Wciąż jest tu pewna różnica między tymi medianami, ale widzimy, że średnia jest tu znacznie bardziej wrażliwa. Ja tu może odniosę się do tego przykładu z filmu, ze shorta, gdzie pokazywałem Wam kolejne wyniki zużycia paliwa
przez samochód wyrażone w litrach na 100 km dla kolejnych pomiarów, nie wiem, no, dla kolejnych tankowań na przykład. Ja sobie robię takie analizy dla mojego samochodu, żeby wiedzieć mniej więcej jak jeżdżę, ile mój samochód spala, czy mogę tutaj coś zoptymalizować. No ale popatrzmy, jeżeli wszystkie wyniki pomiaru są skupione wokół jednej wartości, tak jak tutaj tych 7 litrów na 100 km, to w zasadzie średnia i mediana daje taki sam wynik. Natomiast wystarczy, że jeden pomiar znacznie odbiega od tej, nazwijmy to przeciętnej dla mojego pojazdu, no bo raz na przykład sobie zagazowałem na autostradzie, to już średnia przesunie nam się w kierunku tego wyniku, o tej wartości prawie 8,5 litra, podczas gdy mediana pozostanie niemalże na tym samym poziomie. No więc powstaje pytanie, czy mediana jest lepszą miarą wartości przeciętnej niż średnia? No, to zależy. Zależy, do jakich analiz tego używamy. No, w tym przypadku, który tu pokazuję, wygląda na to, że tak właśnie jest. Bo jeżeli mam tylko pojedyncze wyniki znacznie odbiegające od mojej przeciętnej jazdy, tak to nazwijmy, no to mediana będzie lepszym przybliżeniem tego, jakim jestem kierowcą, niż średnia, która mi tutaj ten obraz niejako zawyży. No, klasycznym przykładem, który jest wałkowany w internecie, w różnych filmach czy artykułach, jest kwestia zarobków, tak? Gdzie, nie wiem, w przedsiębiorstwie 10 osób zarabia po 5 tysięcy, a prezes zarabia 20 tysięcy, tak? Znowu jeden wynik znacznie zawyżony i gdyby liczyć średnią, to by wyszło, że średnią wszyscy zarabiają więcej, tak? A faktycznie jest tak, że te 10 pracowników w stosunku do tego jednego ma tą średnią 5 tysięcy, więc należałoby liczyć medianę. I zresztą jeżeli popatrzycie sobie na dane GUS-u, czy jakieś takie roczne zestawienia właśnie średniej zarobków w Polsce, to zaczęto podawać medianę jako wynik, a nie wartość średnią. No dobrze. Co dalej? Jednym z założeń tego naszego systemu klimatyzacji było to, że on powinien utrzymywać wyższą temperaturę, kiedy pracownicy znajdują się w biurze, a niższą, kiedy ich nie ma, czyli wieczorami oraz w trakcie weekendów. Czyli spodziewalibyśmy się, że tu powinna występować pewna okresowość w zmienności tej temperatury dla obydwu pokojów. No, wizualnie jest to trudno stwierdzić, może łatwiej dla pokoju numer 1 po lewej stronie, ale już dla tego pokoju po prawej stronie, gdzie już wiemy, że coś jest nie tak, trudno o tym jakby wywnioskować z tego wykresu czasowego. Czy statystyka oferuje nam tutaj jakieś narzędzie, które pozwoli nam określić, czy właśnie jest zachowana ta okresowość zmienności temperatury? No jest. Jest coś takiego jak funkcja korelacji, czy też kowariancji. W tym miejscu powinna pojawić się albo całkowa, albo dyskretna definicja funkcji korelacji, czy też kowariancji, ale nie chcę w tym filmie używać wzorów. Niech to będzie statystyka bez wzorów. Jeżeli powstanie dalsza seria filmów, to wtedy tam te wzory się pojawią. Natomiast tak obrazowo, czym jest funkcja korelacji czy też kowariancji? No, wyobraźmy sobie, że mamy dwa sygnały. Każdy z tych pisaków reprezentuje nam jeden sygnał. No i chcemy mieć jakąś liczbową miarę podobieństwa tych sygnałów do siebie. No i właśnie taką miarą podobieństwa sygnałów jest funkcja korelacji. Przy czym jak ona jest obliczana? Jest obliczany współczynnik najpierw podobieństwa, kiedy patrzymy niejako na te sygnały tak, jak one zostały zarejestrowane. Następnie te sygnały są rozsuwane, przesuwane względem siebie, raz w jedną, raz jakby w drugą stronę i dla każdego takiego przesunięcia
są liczone współczynniki podobieństwa. No, jeżeli teraz narysujemy wartości tych współczynników podobieństwa w funkcji przesunięcia tych sygnałów względem siebie, no to dostaniemy właśnie, powiedzmy, wykres podobieństwa tych sygnałów w funkcji przesunięcia. Wartość funkcji korelacji. Na co to pozwala? No to pozwala nam powiedzieć, jak podobne względem siebie są te sygnały, jeżeli będziemy je względem siebie przesuwać. Dzięki temu, jeżeli występują tu jakieś na przykład okresowe podobieństwa między nimi, to funkcja korelacji czy też kowariancji będzie w tych miejscach dla takiego przesunięcia uzyskiwać maksimum. Jeżeli z kolei nie będzie żadnego podobieństwa, no to będzie ona osiągać wartość zerową. No i tak należy to po prostu interpretować. Jest to bardzo cenne narzędzie, mające duże zastosowanie nie tylko w analizie danych pomiarowych, ale również w innych dziedzinach techniki. Pewnym szczególnym przypadkiem funkcji takiej korelacji jest sytuacja, kiedy biorę nie dwa różne sygnały, żeby sprawdzić, jak są do siebie podobne, ale sygnał i jego kopię. Czyli wyobraźmy sobie, że teraz mam tutaj dwa identyczne sygnały. Po co liczyć podobieństwo sygnału do samego siebie w ten sposób? Ktoś zapyta. No, to też nam dużo mówi o cechach tego sygnału, co za chwilę Wam pokażę. Bo można na przykład sprawdzić, czy w takim sygnale, jaki on ma charakter. Czy ma charakter bardziej losowy, czy ma charakter bardziej zdeterminowany, na przykład jakiś okresowy. Więc jest to tak zwana funkcja korelacji, czy też kowariancji własnej i teraz ją zastosuję do analizy naszych danych pomiarowych. O niuansach pomiędzy funkcją korelacji i kowariancji tutaj nie będę mówił, będę się posługiwał po prostu funkcją kowariancji. Natomiast zobaczmy sobie dwa skrajne przypadki kształtu tej funkcji dla sygnału czysto, nazwijmy to, losowego i okresowego. Jeżeli sygnał jest losowy, czyli pomiędzy jego kolejnymi próbkami nie ma żadnego związku, to kształt funkcji kowariancji przyjmuje postać funkcji delty Diraca, czyli maksimum dla zerowego przesunięcia czasowego, tutaj równe 1, bo jest to unormowane do jedynki, i 0 poza tym przesunięciem zerowym. Natomiast jeżeli w sygnale występują jakieś składowe harmoniczne, okresowe, to funkcja kowariancji również jest funkcją okresową. A więc wyznaczając taką funkcję kowariancji dla naszych danych pomiarowych, no możemy sprawdzić, czy rzeczywiście ta okresowość założona, okresowość zmienności temperatury w naszych pomieszczeniach jest zachowana. No to policzmy tą funkcję kowariancji i narysujmy wyniki dla jednego i dla drugiego przypadku. Popatrzcie, dla pokoju numer 1 ewidentnie mamy tutaj jakąś okresowość tej funkcji. Natomiast dla pokoju numer 2 dominuje taki wysoki pik dla zerowego przesunięcia czasowego. O czym to świadczy? No, świadczy to o tym, że ta okresowa zmienność temperatury, czyli wyższa w ciągu dnia, niższa nocą i w weekendy, kiedy nie ma pracowników, jest raczej zachowana dla pokoju numer 1. Natomiast dla pokoju numer 2 jest obecna składowa losowa. Przeanalizujmy te rysunki. Jeśli chodzi o pokój numer 1, popatrzmy, gdzie mamy maksima funkcji korelacji. Dla dla przesunięcia równego 0 oczywiście, bo to jest cecha tej funkcji, ale później takie lokalne maksima pojawiają się mniej więcej co jeden dzień. Co jeden dzień. To są te takie, nazwijmy to, zbliżone do sinusa maksima
co jeden dzień. Czyli rzeczywiście wygląda na to, że w tym pokoju numer 1 ta okresowość temperatury jest zachowana codziennie. Tak? Większa temperatura w ciągu dnia, mniejsza, gdy nie ma pracowników w ciągu nocy. Ale jest tu również druga składowa. Popatrzcie, to są te piki wyraźnie wyższe na tej charakterystyce, które pojawiają się co 7 dni, 7-14. A więc widać wyraźnie, że no jest tutaj jakaś składowa okresowa, mająca okres właśnie 7 dni. Czyli to może wskazywać na to, że ten warunek mniejszej temperatury co weekend, czyli co 7 dni, jest dochowany. A więc bardzo dobrze. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na ten drugi pokój, ten drugi wykres, no tu dominuje składowa losowa. A więc no coś z tymi wynikami, albo wynikami pomiaru temperatury jest nie tak, albo coś z algorytmem sterowania, coś z tą klimatyzacją jest nie tak, no bo tu występuje losowość i nie ma tej regularności, którą byśmy pożądali. Jeżeli powiększymy sobie tutaj w osi Y pewien fragment, to widać, co prawda, no są te piki również co 7 dni, tak? Widać tu maksima 7-14 i w drugą stronę. Mógłbym się dopatrzeć również maksimów z okresem co 1 dzień, więc w jakiś sposób ta klimatyzacja no, stara się działać poprawnie, tak? Realizować ten założony algorytm, ale jednak dominuje tu składowa losowa. Jeżeli powiążemy to również z kształtem tego histogramu, gdzie widzimy tą modę o małych wartościach temperatury, no to ewidentnie mamy tutaj już wniosek, że no albo ta klimatyzacja nie działa poprawnie, albo pomiar temperatury, ten, który tutaj otrzymałem w postaci danych pomiarowych, jest błędnie realizowany. Nie wiem, czujnik nie działa poprawnie, pomiar nie jest realizowany poprawnie i tak dalej. No, trzeba tutaj dociec, co tak naprawdę się dzieje, ale już dzięki tej analizie widzimy, że nie dzieje się dobrze. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli w danych pomiarowych pojawiają się takie wyniki znacząco zaniżone, tak jak to widać tutaj na histogramie, to raczej jest to po prostu błąd pomiaru, bo widać, że ten algorytm w jakimś stopniu działa i być może ta klimatyzacja działa poprawnie, ale po prostu jest ten pomiar temperatury tutaj co jakiś czas, gdzieś wypada jakiś jeden pomiar, no coś jest mierzone źle, nie wiem, coś nie łączy gdzieś fizycznie w układzie pomiarowym, że mamy część wyników tutaj skupionych wokół wartości 14 stopni. A więc niewątpliwie należy zweryfikować poprawność działania tego pomiaru temperatury w tym pokoju drugim. No i słuchajcie, takie wnioski można wyciągnąć z takiej prostej analizy statystycznej, którą Wam tutaj pokazałem. To oczywiście nie jest wszystko, bo można by powyznaczać sobie tutaj również inne bardzo ciekawe charakterystyki. Chociażby na podstawie histogramu można wyznaczyć funkcję gęstości prawdopodobieństwa, czyli oszacować, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury o danej wartości, analizować to dalej i tak dalej, i tak dalej. W tym filmie nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Chciałem Wam tylko pokazać, że no dużo więcej informacji można wydobyć niejako z danych pomiarowych, jeżeli wykonujemy ich analizę statystyczną, bo wizualna taka inspekcja sygnału nie zawsze wystarcza. Czasami potrzebujemy konkretne liczby, aby wiedzieć, co w danej jakby sytuacji się dzieje. Jeżeli to Was zainteresowało i chcecie więcej filmów w tym stylu, no to zapraszam do komentowania, wyrażania swoich opinii. Będzie to dla mnie motywacja do robienia kolejnych materiałów. Jak widzicie, już taka podstawowa analiza danych pomiarowych dostarcza nam dużo informacji na pierwszy rzut oka niewidocznych w danych pomiarowych. Nie jest to wcale trudne.
Mam w planie kolejne filmy, mam już pomysły na całą serię filmów. Tutaj prośba do Was, jeżeli możecie gdzieś udostępnić ten, nazwijmy to pilot całej serii w internecie, na jakichś forach internetowych czy w mediach społecznościowych, to prośba, żebyście to zrobili, bo jestem ciekawy po prostu, czy będzie szerszy odbiór filmu właśnie o statystyce. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.